Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Ewston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Ja już na pokładzie. Dzisiaj start spod naszego pośredniego punktu, czyli spod Centrum Edukacji Przyrodniczej. Dzisiaj w odwrotnej kolejności będzie test. I mamy ładowarkę Greenwaya. Tu się na chwilę podepniemy na AC. I popatrzcie, jak są takie rozfierutane wtyczki, a tata tutaj już wiele przeżyła. No tak ją wepniemy, to może nie chcieć zaskoczyć, natomiast wystarczy ją dopchnąć i zaskoczy. I już wiadomo, że zaskoczyła i że będzie działać. No i coś mi się wydaje, że to auto ma jednofazową ładowarkę pokładową. Mamy 6,6 kW mocy ładowania na AC. Ci, którzy dobrze oglądają Zakopane Testy, to już to auto widzieli, ale powtórzę jeszcze krótkie. 360 Toyota BZ4X. Mi osobiście się bardzo podoba, no ale to oczywiście to jest rzecz gustu. To auto już tutaj kiedyś było i kiedyś się tu ze Zbyszkiem spotkaliśmy. No i wtedy się umówiliśmy wstępnie na Zakopane Test. Troszkę nam zeszło, żeby dograć terminy, ale w końcu jesteśmy. No prezentuje się to dla mnie nieziemsko. Jest to na zdecydowanie dużych kołach. 235, 60, 18. Tak. Zobaczymy, ile tu jest miejsca, gdy siedzę sam za sobą. Fotele elektrycznie regulowane. Zegarek ustawiony. Znaczy się, ja ustawiony na Garmina, bo taki ostatnio używam. I zobaczymy teraz, co tu jest z tyłu. No z tyłu tu jest tak, że mam troszkę za wysoko kolana, więc tutaj mam taki duży kąt, natomiast jeśli chodzi o przestrzeń, to ze 3 pięści wolnej przestrzeni tutaj, a nad głową jeszcze ponad 1 pięść wolnej przestrzeni. Jak już jesteśmy z tyłu, to jeszcze Wam pokażę, co my tutaj mamy. Mamy 2 razy USB-C, mamy tutaj nawiewy, mięciutki podłokietnik z uchwytami na napoje. Jak widzicie, to jest wersja 4x4, czyli dwa silniki po 109 koni, razem 218 koni mechanicznych. Z boku praktyczne siateczki na bałagan. Dołożone. Auto jest używane non-stop. Jaki mamy tu bagażnik? Więc tu mamy prawie 100 cm, ale już tutaj z boku mamy centymetrów 90 na szerokość. Teraz zobaczymy na szerokość. W najszerszym miejscu mamy centymetrów, o kurczę, tu jest jakieś nawet 140. Natomiast w najwęższym miejscu to jest centymetrów jakieś 100 między nadkolami. No i tutaj do roletki jest centymetrów jakieś 45. Na oko jakieś 450 litrów, tak szacuję. Pod spodem jeszcze schowki na jakieś kable, jakieś drobiazgi. A tą podłogę chyba się da dać niżej, czy ona jest tylko w tej? Nie. Tak, da się. Niżej. Czyli można podłogę tu obniżyć. Tak, ale teraz są kable. Aha, no rozumiem. Można ją obniżyć o no jakieś tutaj, myślę, że 8-7 cm w dół. No i tutaj taka klasyczna roletka. No taki bagażniczek. Dobra, a jeszcze z ciekawostek to widzę, że tu są fotele regulowane, że można jechać bardziej w pionie albo bardziej w poziomie. To jest taka nieduża regulacja, ale fajnie, że jest. Ja lubię takie auta, gdzie można coś zaaranżować. Spróbuję tu zanurkować, znaleźć jakiś punkt, do którego mógłbym zrobić pomiar. No i tutaj mamy prawie 20 cm prześwitu, także spory prześwit. Auto 4x4, u góry klasyczny dach, natomiast gdzieś w jakimś cenniku widziałem, że może być nawet solarny, jak w Ioniqu 5 i wtedy teoretycznie można w rok, jak podają, 1800 km zasięgu doładować, stojąc na słońcu z dachu. Jakby ktoś się zastanawiał, czy to jest duże auto, to jest generalnie duże, może nie ma za dużego bagażnika, ale jest generalnie duże. Z tego co pamiętam, to około 460 cm, więc to taka długość jak Kia EV6, Ioniq 5, że widzowie pamiętają, że trzeba nagrać z przodu, bo ja czasem zapomnę, a ja do Zbyszka idę jak zwykle z prezentami. Czyli koszulka od eShirt.pl i jako uczestnik Zakopane Testu możesz dotrzymać takie dywaniki. Oczywiście, że nie ten, bo ten to jest z mojego auta, tylko oczywiście dla Twojego samochodu. Natomiast chciałbym zobaczyć Twoją opinię na ten temat. Co o tym sądzisz? Dywaniki są od Vogo. Ja używam od kilku miesięcy i ja jestem zadowolony. Nie wiem, jak Ty to oceniasz. Wydają się bardzo w porządku. Tu ładne obszycie. Wyglądają zacnie. Także po odcinku, jakbym zapomniał, bo czasem zapominam, to i mówię to do Ciebie i do innych. Dawajcie mi znać. Ja Wam wtedy podeślę maila i tam z linkiem z naszego testu otrzymacie gratis takie dywaniki w zamian za podziękowanie, jako podziękowanie za udział w Zakopane Teście. Dobra, ja jeszcze szybciutko tu zanurkuję, jak już mamy tu otwarte. Franka nie ma. Gdzie się schował Franek? Jakby się troszkę postarali, to taki Franek na kable na pewno by tu
znalazł swoje miejsce. I jak zwykle sprawdzamy, czy można pociągnąć przyczepkę. No i można pociągnąć przyczepkę, bo DMC z przyczepą jest 300. I co my tu mamy? Taki spory schowek pod spodem, 2 razy typ C i dodatkowo gniazdko zapalniczki 120 W, a tutaj taki fajny uchwycik na przykład na karty. Tu jeszcze dodatkowo ładowarka indukcyjna. O, taka fajnie schowana USB-A. indukcja. I kolejne USB. No i tutaj miejsce na kubeczki, a w podłokietniku jak to zawsze miszmasz. Dobrze, że jest gdzie to schować. I tutaj mamy troszkę statystyk. Najnowsze to 20 kWh, najlepsze 13,2 i tu z poszczególnych dni pokazuje nam no gdzieś tak do 20. Reasumując, 91% start w stronę Krakowa. Fajnie działa ta kamerka 360, tak dość nie zniekształca. Tylna kamerka też w porządku. Rozdzielczość taka bym powiedział, no przeciętna. Przeciętna, tak. Natomiast jest. do czego ma służyć, to służy. A co nam tu Google pokazuje? Pokazuje nam godzinę 46, jak będziemy jechać objazdami, a godzinę 59, jakbyśmy pojechali przez Nowy Targ. No i będą znowu tam pisać, że się powtarzam, że się zachwycam każdym autem, ale znowu się powtarzam. Tu jest komfortowo, jak to było? Marian, tu jest jakby komfortowo. Znowu bardzo fajne, komfortowe auto. Zawieszenie komfortowe i wyciszenie bardzo fajne. Bo już mi się podoba. Troszkę wczoraj się nie wyspałem, więc język mi się pląta. Natomiast mi się to zdecydowanie podoba. A jeszcze z ciekawostek pokazuje nam tu 48, a tu w tym samym momencie było 52. Także przekłamanie 4 na godzinę. Tak bym gdzieś go określił. No i Toyotka bardzo ładnie odzyskuje energię. Pomimo 91% w akumulatorze mamy już 0,0. Wnętrze jak to wnętrze, jednemu się podoba, drugiemu nie. Mi się podoba, że mamy temperaturę na przyciskach, bo to fajnie, jak nie trzeba szukać po menu, żeby sobie szybko zrobić cieplej czy zimniej. Wygląda to generalnie fajnie, zrobione jest fajnie, stosowane jest fajnie. Na życzenie widzów popukam raczej wszędzie mięciutko, a tu w ogóle taki fajny materiał. Natomiast coś, co mi się praktycznie w każdym aucie nie podoba, to te wszystkie pianobleki. One nie wyglądają dobrze. Ja chyba kiedyś sobie to po prostu okleję. Zresztą Zbyszek mówi, że chyba zrobi kiedyś tak samo. Dokładnie. Tak to jest z tymi patentami. To się chyba robi po to, żeby ładnie w salonie wyglądało. Jak tam ktoś chodzi cały dzień i pucuje ze ściereczką. Przed nami Harenda, jak widzicie, w lecie, co ja gadam, w lecie też chodzi. Można tam wyjechać. Ciekawe, czy można wyjechać rowerem i zjechać. Rowerem, tak, bo to jest trasa rowerowa. Tam przez las się zaczyna i widzisz. są chyba ze 2 trasy i tutaj z rowerami się często są uchwyty na krzesełkach, gdzie rowery się wozi na górę. To ja muszę tutaj koniecznie, jak jakiś bus się trafi na Zakopane Test, wziąć rowery i będzie kolejna atrakcja, czyli zjazd z Harendy. Tylko jest dość ostro. I teraz coś, co w każdym elektryku działa rewelacyjnie. Trzeba włączyć się do ruchu. Naciskamy i w zasadzie to już możemy hamować. Przed tą Ibizą jedzie taki diesel, który zostawił zasłonę dymną. Nie czuć. Czyżby tu był jakiś... Nie sądzę, ale było widać. Było widać chmurę, a nie czuć tej chmury wewnątrz. Czyli musi być jakaś automatyczna recyrkulacja, czy jakiś lepszy ale filtr. przycisku tutaj żadnego nie ma do automatycznej cyrkulacji. Może z filtr Także HEPA, filtr jest może dobry. Albo dobry filtr, albo filtr HEPA. Jak ktoś coś wie, to niech da znać w komentarzach. My nadal podróżujemy z 0,0. Jakbym przegapił, to mi tam powiedz, kiedy się przełączy. Tak jest. Przez chwilę było już na plusie, ale z powrotem jedziemy z górki. Jedziemy z górki i mamy 0,0. Czyżby kolejne auto, które dojedzie do Poronina? Już wjeżdżamy do Poronina. No, na granicy Poronina jesteśmy. Rekordzista dojechał do ronda, także podwyższą stawkę, poprzeczkę. No zobaczymy. Auto przejedzie przez rondo na zerze 0,0. Na rondzie dalej 0,0. No ale teraz będziemy przyspieszać, więc pewnie znowu wskoczy 0,1. Już dokładnie nie pamiętam, ale jest to ekstra klasa, jeśli chodzi o odzyskiwanie energii. A dzisiaj jedziemy oczywiście na klimatyzacji, więc część tej energii poszła na chłodzenie wnętrza. Rewelacja. Odzyskiwanie energii bardzo dobrze zrobione. Przypomnę, że są samochody, które nie potrafią wyzerować zużycia w ogóle. Nawet jadąc tam w dół. I to już jest co najmniej dziwne. A tutaj nie dość, że wyzerował, to jeszcze potem przejechał ładne parę kilometrów.
I coś, co powinno być w każdym elektryku, czyli podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica. I tutaj mamy to w funkcji auto, ale możemy sobie ręcznie ustawić 3-stopniowo. Jeszcze dodam, że dzisiaj siedzimy w trojaczku, bo możemy kupić sobie Toyotę BZ4X, Lexusa RZ lub Subaru Solterra. Na razie mam problem z tymi nazwami. Udało mi się zapamiętać BZ4X jakiś czas temu, natomiast Subaru Solterra i Lexus RZ. Dobra. Z ciekawostek Subaru właśnie wygrało przetarg dla parków narodowych w Polsce jako pojazd elektryczny ze względu m.in. na wysokość prześwitu. Ponad 20 cm jako jeden z nielicznych samochodów elektrycznych i między innymi dzięki temu wygrał. Także w parkach narodowych naszych będzie kilkanaście Subaru jeździło jako pojazd patrolowy. No i to jest świetna wiadomość, bo nie ma nic gorszego niż idziesz szlakiem. Jak już długo idziesz, to się odzwyczaisz od tego smrodu, a tu przejeżdża jakiś taki stary, kurczę, patrolowy pojazd i śmierdzi za nim jeszcze pół godziny. To jest szansa, że dzięki tej konstrukcji, w której dzisiaj siedzimy, tak się nie będzie działo. A że mamy tu napęd na 4 koła, zarówno w Subaru, jak i w Toyocie, jak i zapewne w Lexusie, no to mamy taką możliwość wjechać w jakieś trudniejsze miejsce. Tak jest. Toyota i Subaru generalnie mają te same układy napędowe, natomiast Lexus jako półkę wyżej będzie miał mocniejszy napęd, bo w tym przypadku, w przypadku Toyoty i Subaru w wersji 4x4 mamy 218 koni, natomiast w Lexusie będzie to bodajże ponad 300 koni. Także jeden z silników mają na pewno dużo mocniejszy. Bo tutaj może być wersja 204 naprzęt przód, albo tak jak u Ciebie 218 właśnie... wtedy jest na dwie osie. Kurczę, no to w sumie wystarczyłoby, żeby zostawili ten 204 na przód, dołożyli ten 109 na tył, no już mamy 300 koni. I prawdopodobnie tak to jest rozwiązane w Lexusie, że jest mocniejszy silnik zostawiony z jednej ośki z Toyoty i dołożony drugi i daje to nam wtedy ponad 300 koni. No subiektywnie powiem, że to auto zdecydowanie chce jechać, odpycha się bardzo sprawnie, a z testów takich, jakie wyoglądałem, choćby Bjorna, wychodzi, że poniżej 7 sekund jesteśmy w stanie osiągnąć pierwszą setkę, więc to zdecydowanie w porządku osiągi. Z ciekawostek, jakbyście chcieli zmieścić tu 1,5-litrową butelkę, no to ona się tu zmieści, natomiast trzeba z niej troszkę upić i troszkę wypuścić ciśnienie, bo jak jest taka pełna, to, no to nie chce tutaj za bardzo wejść. Jak to się zaczęło? Że skończyło się na Toyocie BZ4X. Że akurat na Toyocie to troszeczkę przypadek, natomiast wiadomo było, że elektryk będzie, natomiast nie było wiadomo tak naprawdę jaki. I poprzednie moje auto to BMW spalinowe. No i wiadomo, że pierwsze kroki gdzieś poczyniłem w kierunku BMW. Bardzo mi się podobało BMW i4, które miałem okazję jeździć, natomiast terminy dostawy były masakrycznie długie, no bo to był ponad rok z zerową gwarancją dostawy. I druga kwestia, chciałem też się zmieścić w kwocie dofinansowania z programu Mój Elektryk. Niestety i4 się tam nie specjalnie łapała w wersji, która mnie interesowała, czyli M50i. 544 konie? Tak jest. Genialne auto. Natomiast no, ze względu na terminy dostawy, wtedy kiedy ja się decydowałem na wybór, tak naprawdę bardzo mało aut było możliwych do szybkiego odbioru. Wszyscy producenci wtedy mieli co najmniej roczne terminy dostawy. Toyota tak naprawdę kupowałem ją w ciemno. Nie widziałem tego auta w ogóle. To było na podstawie tylko reklam i katalogu. Natomiast dealer miał już sloty produkcyjne zarezerwowane, także już jakąś tam gwarancję szybkiej dostawy mogłem sobie wziąć. Zamawiałem bodajże w kwietniu i dostawa, roku, tak? I dostawa była planowana przełom czerwca i lipca.
i faktycznie auto się wyprodukowało. Ja oczywiście już nie wybrałem tylko sobie kolor, wersję miałem określoną, bo musiałem się zmieścić w limicie dofinansowania, także tutaj tylko tak naprawdę mogłem kolor sobie wybrać i wyprodukowało się zgodnie z terminem, auto przyjechało do Polski, natomiast w tym czasie okazała się sprawa odpadających kół. Czyli tu zaczynamy przygody. Tak jest. I wtedy się zaczęła przygoda, bo auto już było w Mszczonowie, w głównym magazynie Toyoty. Natomiast Toyota zdecydowała, że w ramach bezpieczeństwa u swoich klientów wstrzymuje dostawy samochodów. Także samochody utknęły na składzie głównym w Mszczonowie i póki nie rozwiązała problemu technicznego, auta mi nie wydano. Auto tak naprawdę dopiero odebrałem na początku listopada. Czyli miało być w czerwcu, było w listopadzie. W listopadzie, tak jest, tak jest. To jeszcze tak dopytam, tutaj mówimy o limicie ceny z odliczeniem połowy VAT-u, całego połowy VAT-u, czyli to tak. jakieś 200, tam to było niecałe 250 tysięcy, tak? Dokładnie. To bez małego ogonka jest to 250 tysięcy brutto. I to był mój limit. Oczywiście wyższa wersja już nie wchodziła w rachubę. Miała kilka gadżetów, które by były fajne, jak na przykład podgrzewana przednia szyba, której jestem fanem, trochę lepsze audio, natomiast musiałem się z tym pogodzić, można bez tego żyć. Natomiast dla mnie ważniejsza była wersja z napędem na 4 koła niż wyposażenie, dlatego mam taką wersję, ale napęd na 4 koła. No tutaj też jestem fanem napędów na 4 koła, więc zdecydowanie Cię rozumiem. Dobra, czyli finalnie odebrałeś w listopadzie, teraz mamy sierpień, a Ty masz przejechane tam już naprawdę sporo, 26 tysięcy. No właśnie, a z tego co wiem, to auto jeszcze sporo stało. To auto to odkąd przyjechało do Polski, to więcej stoi niż jeździ, a pomimo tego ma 26 tysięcy. Jeszcze była druga przygoda. Póki jest u mnie, to jeździ. Natomiast też teraz wakacje też były, też sporo stało, bo wakacje spędziłem na motocyklu, także też 3 tygodnie praktycznie stało. Natomiast przygodę miałem taką, że niestety we mnie auto uderzyło z tyłu i auto musiało być naprawiane. No i ze względu na to, że mimo, że uszkodzenie nie było duże, no to ze względu na to, że nowy model, dostawa części z magazynów, to nie działa tak szybko, dlatego cała ta naprawa zajęła 1,5 miesiąca. No przez ten 1,5 miesiąca oczywiście miałem zastępcze auto. Oczywiście też od ubezpieczyciela musiałem w pewien sposób wyszarpać, żeby to był elektryk, bo niekoniecznie chcieli to dostarczyć elektryka. No i tym elektrykiem zrobiłem ponad 5000 km, także gdybym zrobił to tą Toyotą, no to już by było grubo ponad 30 tysięcy zrobione przez te kilka miesięcy. Czyli zdecydowanie dużo jeździsz, a my tutaj będziemy znowu bawić się w pogromców mitów, bo ja ciągle czytam w komentarzach, że lekka stłuczka i auto idzie do kasacji. Tak się naczytałem. Jak się okazuje, nie. Na szczęście tutaj było głównie uszkodzenia zderzak, błotnik, jakieś tam blaszki, wzmocnienia. Natomiast kompletnie nie było ruszone najważniejsze, czyli bateria. Faktycznie, jeśli bateria by była ruszona, byłoby to kosztowne, natomiast ubezpieczyciel i tak by to naprawił, bo z OC sprawcy, z tego co się orientuje, to do 100% wartości auta ubezpieczyciel naprawia. Także tutaj serwis, pamiętam, wycenił mi tak z ciekawości cenę baterii, która by tutaj jest dostępna jako część zamienna i cena jest tego 138 tysięcy. No to tak dość sporo. Netto. To dość sporo, biorąc pod uwagę, że Musk się chwali, że kilowatogodzinę robi za $100, a $100 to jest, kurczę, no teraz nie pamiętam kursu, ale 400 zł. 400 zł, 70 kWh to jest 28 tysięcy, nie? A tutaj jest, Myślę, że spore marże tutaj są narzucone i to niestety nie oddaje obrazu rzeczywistości. Baterie aż tak drogie nie są, natomiast ceny w serwisie różnych części mogą być zwielokrotnione i to nie zależy, czy to jest bateria, czy to jest cokolwiek innego, nie? Dokładnie, natomiast tutaj jako część zamienna wychodziło
strzelam gdzieś 60-70% wartości auta, sama bateria. Kiedyś taki fajny artykuł w jakiejś gazecie motoryzacyjnej czytałem, natomiast no nie pamiętam dokładnie w której, gdzie i kiedy, natomiast ktoś rozebrał na części całe auto i poszedł do salonu i że chce wszystkie części kupić. To wyszło w tamtych czasach, że auto, które kosztuje 50 000, jakbyś chciał w salonie kupić na części, kosztuje 500 000. To ja od Deutico to też słyszałem. Więc nie patrzcie na to, że w salonie bateria kosztuje 138 000 netto, bo w salonie wszystko kosztuje 10 razy tyle. Tak jest to sprawdzone naukowo, że kosztuje 10 razy tyle, co kosztuje naprawdę. No tak to wygląda. Ten interes na tym polega. W tradycyjnych koncernach samochodowych, prawda? No tak, interes robi się na częściach. Serwis części, obsługa. No właśnie, jak to jest z serwisem, jak jest częściami, jak jest z obsługą? Mówić, że 1,5 miesiąca, według mnie to nie jest najgorzej. Natomiast jakie są koszty przeglądów? Jak to tu wygląda? Do tej pory miałem jeden przegląd, bo przeglądy tutaj są co 15 000 km, także jeden już miałem zrobiony, na drugi się niedługo będę musiał umawiać. Nie pamiętam dokładnie, ale zapłaciłem bodajże za ten przegląd po 15 000 około 700 zł brutto. To rząd wielkości. To są takie ceny. Z tego, co mi w serwisie sprawdzali, większy jakiś przegląd z wymianą płynu chłodniczego to będzie przy 90 000 km. Coś takiego, dobra. A wracając do kosztów, ile ubezpieczenie tej Toyoty Ci wyszło? Szczerze mówiąc nie pamiętam. Trzeba było zapytać Twojego kolegi z Kołobrzegu. Czyli co, jesteś kolejnym, który się ubezpieczał u Beniamina, tak? Tak jest, tak jest. Dobra, jak zawsze tutaj polecam Beniamina. Jak widzicie, kolejny zadowolony, zakopany tester ubezpiecza się u Beniamina, a jak zawsze linki daję w opisie. Dobra, czyli ubezpieczenie, no to strzelam, że jak było u Beniamina, to nie mogło kosztować więcej jak 4000, no bo to... Myślę, rzucam, że około 3000 to było cały pakiet. Bo słyszałem tych, którzy jeszcze Beniamina nie znają, że potrafią za takie ubezpieczenie zapłacić i drugie tyle, bo jak ktoś się nie interesuje tematem, to trzeba niektórzy agenci chętnie drugie tyle dołożą do ceny. Tak to wygląda w praktyce. A tu odsyłam też do odcinka z Beniaminem, który już nie pamiętam ile odcinków wstecz był publikowany, jak to nagrywamy. No i tam sobie troszkę o tych ubezpieczeniach, leasingach i różnych innych tematach porozmawialiśmy. No jest to dziwny temat, że za to samo można zapłacić drugie tyle, ale jest jak jest. Czyli co? Drobna stłuczka nie idzie do kasacji, ubezpieczenie nie kosztuje majątek, to już mamy 2 mity obalone. Nie da się tym jeździć też, myślę, że obalone, bo zrobiłeś tu w pół roku prawie 30 000, jakby to tak złożyć, kiedy ty naprawdę tym autem jeździłeś. Tak jest, a mówię, to nie jest jedyny środek lokomocji, którego używam, Także masz wybór. No właśnie, masz wybór, masz jeszcze jakieś inne auto spalinowe, a chyba elektryk najwięcej kilometrów robi, czy się mylę? Oczywiście, że najwięcej, odkąd mam tego elektryka, to tak naprawdę spalinówka stoi. Na początku jeszcze z pewnymi obawami, bo miałem trasę do zrobienia północno-wschodnią Polskę, czyli Mazury, Suwalszczyzna i te rejony. Troszeczkę się bałem jeszcze wtedy sieci ładowarek i zdecydowałem się tam pojechać jeszcze swoją spalinówką, także wtedy tam zrobiłem około, nie wiem, 1500 kilometrów, bo miałem tam trochę parę dni do pojeżdżenia. Natomiast teraz już wiem, że to zupełnie spokojnie mogłem tam pojechać i nie byłoby żadnego problemu z ładowarkami. Dobra, jeszcze z takich ciekawostek, ja tam gdzieś słyszałem w jakichś ulotkach marketingowych, że to można mieć gwarancję na baterię na 1 000 000 kilometrów. To jest jakaś opcja? Jak to wygląda? Orientujesz się, jak to jest? Jeszcze nie wchodziłem w szczegóły, bo prawdopodobnie to jest jakby do każdej Toyoty elektrycznej. Także jeśli będzie się robiło przeglądy oczywiście w autoryzowanej stacji, no to daje Toyota bodajże na 10 lat i 1 000 000 kilometrów gwarancję, że degradacja nie będzie większa niż 70%. Czyli gwarantują Ci 70, natomiast przewidują 90 i tu bym się, że tak powiem, był skłonny uwierzyć w to, że to wszystko się sprawdzi, bo to mamy strasznie duże bufory. Dokładnie i myślę, że ten bufor to Toyota celowo zrobiła tak, żeby mieć bezpieczną bufor na zapewnienie gwarancji.
No tak to wygląda. Dodam tylko, że tu jest chyba 71,6 chyba brutto. Natomiast jak Bjorn wytestował, to ze starym softem było chyba 55, a z nowym softem, czyli z tym mniejszym buforem, jest 58 kWh. Takie dostępne, licząc od 100% do zera, nie licząc to, co da się przejechać poniżej zera. Tak jest. Także no popatrzcie, bateria ponad 70, a dostępne poniżej 60. No widać, jak to trzeba robić, żeby w każdej baterii uzyskać 1 000 000 kilometrów. No wystarczy ładować od 20 do 80, czy od 10 do 90, no zależy, jak ten bufor oryginalny jest duży. Gdy zawęzimy ten zakres, bateria jest wieczna, przetrwa samochód. Tak to jest w większości elektryków. W żadnych danych oficjalnych Toyoty nie znalazłem informacji na temat netto użytecznej wielkości pojemności baterii. No dlatego pozostaje stary sposób, robimy dystans razy zużycie, dzielimy przez procenty, czyli przykładowo tak dla ogółu 300 km z zużyciem 20, zrobione na 99%, żeby dla łatwości liczenia, to jest 60 kWh minus 1%, czyli 59 z haczykiem. No i tyle trzeba wiedzieć, żeby policzyć netto dostępny od 100% do zera. Dobra, co Cię miałem jeszcze pytać z takich ciekawostek? To już wiemy, czemu Toyota, że to przypadek i brak dostępności konkurencji. Tak jest, w każdej innej marce, czy to BMW, czy Kia, czy Hyundai, te terminy były zawsze długie i żadnej gwarancji, że faktycznie nawet w tym długim terminie realizacja nastąpi. To już wiemy to, ale dlaczego w ogóle wymyśliłeś, kiedy doszedłeś do tego, że to w ogóle będzie elektryk, a nie kolejne auto spalinowe, hybrydowe, czy jakiekolwiek inne? Ogólnie rzecz biorąc, troszeczkę jestem fanem motoryzacji. Na początku myślałem, że to będzie hybryda. Hybryda plug-in, no bo to jako taki etap pośredni. Trochę elektryka, ale jednak pewność zasięgu i długich przebiegów. No ze względu na to, że sporo jeżdżę, no to to bezpieczeństwo, ten komfort psychiczny, że zawsze mam tą spalinówkę, była dla mnie ważna. Natomiast jak później zacząłem analizować chociażby ceny serwisów, gdzie przy hybrydzie plug-in mamy tak naprawdę dwa samochody, i spalinowy, i elektryczny. Przy Toyocie BZ koszt przeglądu jest powiedzmy 700 zł. Przy normalnej hybrydzie Toyoty RAV4 to już podejrzewam będzie 1700 zł. Przy pluginie rzucam, że jeszcze może być więcej. No to są ewidentne koszty, które się ponosi, a tak naprawdę niewiele się zyskuje. Dobra, a jak na co dzień to ładujesz? Masz tu jakiś swój sposób? Oczywiście najczęściej staram się ładować u siebie z gniazdka. Mam panele fotowoltaiczne, także idealnie by było wszystko z autokonsumpcji, no ale nie zawsze się da. Także u siebie mam wallboxa i ładuję to u siebie w domu. Oczywiście w trasach szybkie ładowarki, preferuję Greenwaya, no ze względu na to, że mam abonament i wtedy te stawki są w miarę przyzwoite. To wracając do ładowania, jakie tu są moce ładowania w domu, jakie w trasie, jakie tu widziałeś? Ze względu na to, że to jest pierwsze egzemplarze Toyoty, na początku Toyota ładowarkę instalowała 7-kW jednofazową i niestety u mnie taka jest. Także zwiększyłem sobie u siebie moc w domu przyłącza energetycznego na maksymalną 32 A. Także te 7 kW spokojnie mogę sobie ładować. Lepiej oczywiście byłoby 11 kW, bo teraz w standardzie jest 11 kW. No, natomiast te 4 kW jakoś mnie za specjalnie nie boli. No, przez noc się naładuje do pełna. No, dokładnie, to bez żadnego problemu przez noc jestem w stanie się naładować. A w trasie, jak to w trasie wygląda? Jakie tu masz typowe przystanki, moce? Przy szybkich ładowarkach tutaj jest zainstalowana ładowarka 150 kW na prądzie stałym. No i tu oczywiście zmiana softu troszeczkę też poprawiła szybkość ładowania. Natomiast jeszcze ta krzywa ładowania, wydaje mi się, mogłaby być bardziej płaska. Ta pełna moc 150 kW, dawno się teraz nie ładowałem, także nie pamiętam, ale tak
powyżej 30-40% to już zauważalnie spada. Ale typowy taki czas ładowania do 80%, jak to szacujesz, tak jak jeździsz? 20 kilka minut i jedziemy dalej. Czyli na tej zasadzie. Czyli tutaj te moce są już takie przyzwoite. A ile typowo przejeżdżasz w trasie? Przykładowo jadąc teraz kilka dni temu z Łodzi do Zakopanego, wyjeżdżałem na 100% i ładowałem się za Krakowem na KFC. Tam teraz jest trochę wzmocniona Czyli to tam 300 km gdzieś musiałeś. Niecałe 300 km. I to jest trasa praktycznie non-stop autostrada. No oczywiście nie jechałem 140, tylko 125 na tempomacie. Natomiast prawie te 300 km zrobiłem. Czyli tak realnie jak się jedzie takie pi razy drzwi 120, to 300 da się przejechać latem. A jak to wygląda zimą? Zimą ciężko mi powiedzieć, bo zmiana softu tutaj dużo powinna zmienić, a jeszcze nie miałem zimy. Natomiast poprzednia zima była dosyć taka niepokojąca z uwagi na to, że ten soft początkowy był no, mocno taki wersja alfa. Nawet nie beta. Tak, to co mnie najbardziej bolało, to straszny spadek z zasięgu po włączeniu ogrzewania. Przed zmianą włączenie ogrzewania powodowało spadek około 25-30% zasięgu. To jest pompa ciepła. To tym tak bardziej, że jest pompa ciepła. Dużo. Tak jest. Nikt nie był w stanie mi tego wytłumaczyć, dlaczego to tak dużo. Natomiast akcja serwisowa też to zmieniła i zobaczymy, co będzie zimą. Natomiast tak gdzieś koło 25 kW, no to na trasie spokojnie trzeba było liczyć, że zimą to zużywa. No bo teraz to coś koło 20, tak mi wychodzi. Tak, można powiedzieć, że w mieście i na drogach takich krajowych, wojewódzkich, no to spokojnie koło 15-17 kW się na 100 km mieścimy. Na autostradach, no to wiadomo, 120 to będzie 20 kW, 130 no to już będzie 20 kilka i tak dalej, i tak dalej. Także przy szybkiej jeździe, no niestety kilowatów zużywa. Więcej. Dobra, jakieś tutaj plusy, minusy, co odkryłeś w tym aucie po tym już 26 000 na pokładzie? Z minusów to na pewno widać, że soft Toyota tak naprawdę implementowała ze spalinówki. Nie ma tutaj żadnego wspomagania w stylu wyznaczam sobie trasę i on mi pokazuje, gdzie mam ładowarki, gdzie mam się ładować. To w ogóle to nie istnieje. Dopiero jak zasięg spada do kilku procent, to wtedy tutaj na nawigacji się pokazuje, gdzie mam najbliższe ładowarki. Także pod tym kątem to w ogóle nie jest dostosowane do elektryka. Natomiast z plusów, no to myślę, że tak jak widzisz, tutaj dużo konwencjonalnych jednak przycisków jest, to wszystko nie jest na dotyku. Wygoda, cisza, przestrzenność, to jest coś, co można w tym aucie polubić. No zdecydowanie tutaj, ja ostatnio jechałem Toyotą RAV4, zresztą Beniamina, którego tu serdecznie pozdrawiam, to tam mi brakowało komfortu, wyciszenia w tym samochodzie, a to pomimo, że no gdzieś jest to pi razy drzwi podobny samochód. Klasa jest tak, myślę, to że... tu jest tak jakby o klasę wyżej, jeśli chodzi właśnie o taki komfort. Może bliżej mu do Lexusa niż do RAV4, nie? Jeśli chodzi o takie wyciszenie, no nie słychać silnika, no tam było wyraźnie słychać silnik, jak już się musiał załączyć, bo tam bateryka 1 kWh, a tu tego silnika nigdy nie usłyszymy i to jest dla mnie duży plus zdecydowanie. Jesteśmy z powrotem na Zakopiance, zużycie było przed chwilą jeszcze w okolicach 7-8, natomiast teraz wspinamy się z powrotem w górę, bo przypominam, że tutaj Circle K jest na 800 metrów nad poziom morza. Wjeżdżamy do Rdzawki z wynikiem niecałe 11 kWh na 100. I co ja tu miałem się jeszcze Ciebie zapytać? A właśnie, robię swoją prywatną statystykę, czym zajmują się kierowcy elektryków i jeśli nie masz nic przeciwko, to samo pytanie i Tobie zadam. Ogólnie jestem prowadzącym jednoosobową działalność. Czyli przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, tak jest. Dlatego większe dofinansowanie mogę z mojego elektryka wziąć niż standardowo. Ogólnie działam w branży maszynowej. To są dosyć niszowe maszyny. Sprzedaż, serwis, części zamienne. Z tego względu też dużo podróżuję, bo
tak naprawdę klienci są po całej Polsce. W mojej okolicy jest tak naprawdę mniej niż w całej Polsce, dlatego te podróże są dosyć częste i dlatego te kilometry tak przybywają. To już niech zgadnę, nie boisz się elektryków, bo jak zajmujesz się maszynami, to wiesz, że to nic strasznego. Wiem, że konstrukcja silnika elektrycznego jest banalnie dużo prostsza niż silnika spalinowego i tak naprawdę to jest coś, co działa od wielu lat z niewielkimi zmianami, natomiast przy spalinówkach to są już taki poziom skomplikowania, że w porównaniu z silnikami elektrycznymi to jest w ogóle inna bajka. No właśnie, jak siedzimy w aucie, w którym jeszcze można mieć 1 000 000 gwarancji kilometrów na baterię, a silnik, jak każdy wie, elektryczny jest nie do zajechania, no to czegoż się tu bać, nie? No ciężko na przykład, bo nawet nie można zapomnieć wymienić oleju, no bo czegoś takiego nie ma, tak? Natomiast no, nieraz się zdarzało, że ludzie zapominali wymienić olej, no i wtedy nawet Toyota się miała prawo popsuć. Tak, budowa zakopianki po lewej. No tam się coś dzieje, ale kurczę, ja o tej budowie to od dzieciństwa słyszę. To będzie ze 40 lat na pewno. Trochę długo to wszystko trwa. No ale miejmy nadzieję, że już niebawem pojedziemy nową drogą i będę miał problem, jak te Zakopane testy kręci, czy starą, czy nową. Może jakąś poprawkę będę robił, no zobaczymy. Przejadę tym samym autem starą i nową i będę wiedział, jak wyniki się kształtują. Bo tutaj wyniki, choć czasami troszkę się różnią, to jeśli się jedzie tym samym autem, to one są bardzo podobne, bo to droga tu wymusza. Ktoś się bardzo przestraszył tego zakazu wjazdu. Myślałem, że stanie. Tutaj mamy już jedną nitkę mostu po prawej, druga w trakcie. Wydaje się, że to jest najbardziej, może nie opóźniony, ale jeszcze niedokończony obiekt na tym odcinku, no ale prace idą. Chociaż dzisiaj sobota, dzień wesoły, bo nie trzeba iść do szkoły, nie, do pracy. Nie, jest tam ktoś, ale patrzył w telefon. Czyli dozorca. Być może. Zjeżdżamy powolutku do Rabki. No już mi się podoba, jak to auto się prowadzi, bo jest tu komfort, ale też prowadzenie uważam, że nie najgorsze. Jak oceniasz prowadzenie tego auta? Jak na konwencjonalne i nie jakieś wyszukane zawieszenie, moim zdaniem jest bardzo dobrze. W większości przypadków jeżdżę sam, te kilometry, które tutaj są zrobione, to są zrobione przeze mnie. Natomiast ostatnio coraz więcej moja żona podbiera mi ten samochód. I tu... Czyli dzieje się coś, co się we wszystkich rodzinach dzieje. Żony kradną te elektryki. Tak. I tutaj jeszcze o dziwo, moja żona jest bardzo, bardzo konserwatywna, że tak powiem, bo ona lubi swoje autko ze skrzynią manualną, ze swoim, no to wszystko jest dla niej. Ma swoje ulubione autko, którego nie chce się pozbyć. I do każdego auta była sceptyczna, a szczególnie jak miało skrzynię biegów automatyczną, no to już przegrane. To już przegrane. Natomiast do tego auta też podchodziła dosyć sceptycznie, natomiast jak przejechała się raz, drugi, tak polubiła bardzo. I muszę też wspomnieć, że przymierzaliśmy się do starej Kii Eniro, to tamto auto tak samo bardzo, bardzo polubiła. Oczywiście no to jest kwestia nauczenia się jakichś tam przyrządów, obsługi, no bo to wiadomo, że tutaj inaczej biegi. Natomiast nawet taki sceptyk motoryzacyjny jest w stanie polubić się z elektrykiem. No, generalnie ja mam taką teorię, że ktoś jak pojeździ, to się zasadniczo polubi. No nie znam takiego, co się nie polubi, jak nie pojeździł, a większość na początku to była, że o Jezu, cóż to w ogóle ten elektryk, auto na bateryjki, nigdzie nie zajedzie i takie gadanie takich no głupot, no bo cóż, to jak to trzeba nazwać po imieniu. No. W ubiegłym tygodniu mój sąsiad też zapytał mnie, jak tam ten elektryk, jak mi się jeździ. To ja mu pierwsze powiedziałem, weź sobie na testy od dealera i sam zobaczysz. Ale nie na test na godzinę, tylko weź sobie na weekend. No i już wziął i już jest mocno zarażony. Mocno, tak. To jest mocno uzależniające, bo no kurczę, jak coś jest fajniejsze, no to do fajniejszego to się człowiek szybko przyzwyczaja i gdzieś dąży do fajniejszych rozwiązań. No tak to jest. A czy też tak masz, że jak wsiadasz potem w spalinówkę, to masz takie odczucie, że no gdzieś ten silnik spalinowy to jednak no taki trochę przeżytek, nie? Czy... Jak najbardziej. Tak jak wspominałem, mam
auto BMW z automatyczną skrzynią biegów, która 8-biegowy automat BMW słynie z tego, że jest jednym z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o automaty w samochodach. Natomiast to i tak nie umywa się do płynności, do dynamiki, do przyspieszeń, do tego, co jest w każdym aucie elektrycznym. Tutaj nie mamy żadnej opóźnienia, żadnej zmiany, żadnego zrzucenia biegów. Nie wiadomo, jak ono by było dobre, to i tak nie jest tak płynnie jak w elektryku. Masz tam jakiś złoty dach po prawej. Tak, miedziany. Wygląda, jakby był ze złota. A my za chwilę będziemy wjeżdżać do tunelu, więc ja już tu nurkuję po sonometr i będziemy robić pomiary głośności. W tunelu, przypominam, jest odcinkowy pomiar prędkości. Zazwyczaj jest 100 na godzinę, ale trzeba zwracać uwagę na tablice świetlne i to również te wewnątrz, bo zdarzyło mi się, że ta prędkość potrafi zmienić się w czasie przejazdu. Nawet. I nie wiem, jak wtedy policzą średnią. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzach. Dzisiaj mamy tutaj, w ogóle jadąc od Zakopanego jest ciekawie, bo najpierw mamy tutaj 90 na tablicy świetlnej, potem mamy chyba 70 na znaku, a potem jak już jesteśmy w tunelu, to mamy przyspieszyć w tunelu, gdzie zazwyczaj na świecie jest odwrotnie. Tak jest. Że jak dojeżdżasz do tunelu, masz zwolnić, a nie przyspieszyć. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądać. Myślę, że u nas też dojdzie do normalizacji tego. Myślę, że to ograniczenie jest spowodowane pracami, które cały czas są tutaj na wjeździe do tunelu. No też tak myślę, coś tutaj cały czas jeszcze, jakaś wykończeniówka. Tutaj widać jest pas zabrany, awaryjny i tutaj cały czas tutaj są prace zabezpieczające. Dobra, mamy tunel, więc tam ustawiaj 100 na tempomacie. Zobaczymy, czy nas nie poblokują. Mamy 100. Mamy tutaj wyniki w granicach 67 dB, o ile nie przejeżdżamy przez te tutaj dylatacje. No i podróżujemy tutaj z prędkościami przepisowymi 120 na godzinę i przy tych wyższych prędkościach już czuć, że to nie jest takie auto stricte na trasę, no ale jak większość SUV-ów gdzieś już traci się taka pewność prowadzenia, przynajmniej w moim odczuciu, i robi się zdecydowanie głośniej. Jest taki przeskok powyżej 100 na godzinę. No ale to jest generalnie cena jeżdżenia SUV-em, a nie sedanem czy kompaktem. I w Pcimiu mamy 10 kWh. Tak obstawiam, że dowieziemy koło 12. Natomiast w górę myślę, że będzie powyżej 20. I czy pokrywa się to z moją teorią, że to, co dowieziemy w dół, to jest taki ekstremalny eco-driving, a to, co wywozisz w górę, to jest typowa autostrada? Myślę, że tak można powiedzieć, że przybliżenie tak, że na autostradzie no to trzeba liczyć, na pewno dwójka z przodu jest, a w zależności czy to będzie 120, czy 130, czy 140, no to do 30 kW może na 100 km zużyć auto. No tu jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że w przypadku Toyoty wersja z napędem na jedną oś byłaby na pewno dużo oszczędniejsza, bo tak wychodzi z kart katalogowych. Natomiast dla mnie priorytetem był napęd na 4 koła, bo zimą dużo też jeżdżę. Dlatego to, że zużywa kilowat czy dwa więcej, to nie rekompensuje. Dla mnie bezpieczeństwo jest istotniejsze i pewność, że jak podjadę pod stok, to wyjadę stamtąd. No zdecydowanie, zwłaszcza, że często jesteś tu na Podhalu, to tu zimą bywa różnie. Dokładnie, trzeba być przygotowanym. No i pierwsze wrażenia zza kółka. Aktywny tempomat działa bardzo dobrze, utrzymanie na pasie ruchu też działa bardzo fajnie. W jakichś ciasnych łukach to tak może nie do końca bym mu zaufał, natomiast na autostradzie zdecydowanie trzyma auto na środku i nie robi tak zwanego ping-ponga. To na duży plus, także systemy bardzo fajne. Mamy też tutaj taki one pedal driving, który nie jest one pedal driving, już mówię, o co chodzi. W trybie normalnym auto zachowuje się jak auto mniej więcej pi razy drzwi spalinowe, czyli jak odpuścimy całkowicie gaz, no to tak delikatnie zwalnia, odzyskując energię, natomiast gdy wciśniemy sobie ten guziczek od one pedal driving, no to auto odzyskuje energię tak jak zdecydowana taka Tesla na przykład, czy coś, co dobrze odzyskuje energię, także można jechać całkowicie
z jedną nogą, nie naciskając hamulca, używając tylko pedału przyspieszenia. Natomiast do zera się niestety auto nie zatrzyma, na końcu będzie pełzać. Także taka ciekawostka na pokładzie Toyoty. Bardzo mi się podoba prowadzenie tego auta. Jest bardzo precyzyjny układ kierowniczy. Mała kierownica, taka go-kartowa. Nad kierownicą zegary. Jest to taki może kompromis między head-up displayem a jego brakiem. Tani head-up display. Tak. Po prostu zegary są tam, gdzie ja lubię mieć head-up display, bo ja lubię mieć head-up display nisko. Ja wszystkie te head-up display ustawiam jak najniżej się da. I nie lubię ich w autach, gdzie się nie da ich nisko ustawić, bo one gdzieś mi wtedy przeszkadzają. Tak. Ja nie chcę, obserwując drogę, patrzeć przez to, co pokazuje się na szybie. Na wyświetlacz, tak. A tym bardziej, że one są coraz bardziej zabudowane, coraz tych informacji jest więcej, a to niektórym może przeszkadzać. Także tutaj jest taki, tak bym powiedział, ten zegar jest jak nisko umocowany head-up display. Mi się to osobiście podoba. Nie trzeba odrywać wzroku od drogi, żeby tam kątem oka nawet od biedy zobaczyć, ile jedziemy. Teraz patrzę na tego busa przed nami i widzę, że jedziemy tam 80. No nie doczytam ile, ale wiem, że 80, nie? Jakbym tak miał coś pomarudzić na tą Toyotę, to ja bym tu widział taki akumulator ze 100 kWh brutto z 80 netto. To by była petarda, nie? Jakby tego zasięgu autostradowego było takie 300 bez oszczędzania, nie? No tylko pytanie, czy w tym kierunku w ogóle będą auta szły, bo 100 kW to mają auta grubo premium. I myślę, że tutaj jednak walka jest bardziej o to, żeby się szybciej ładować. Bo nie chodzi o to, żeby 100 kW baterię zrobić, gdzie masę będziemy mieli dużą, tak? No na pewno to trzeba gdzieś wypośrodkować. Zdecydowanie tutaj się z Tobą zgodzę. I też myślę, że my tutaj w Polsce jesteśmy trochę skrzywieni tą magią zasięgów, no bo u nas, kurczę... Sieć ładowarek jeszcze dosyć uboga. Szczególnie dzisiaj trzeba powiedzieć o takim problemie, który ja zauważam coraz częściej, że te pojedyncze ładowarki są zajęte, a hubów ładowania mamy w Polsce kilka. Dokładnie. I ja bym chciał być pewny, że ja zawsze do tego hubu ładowania dojadę, bo nie lubię polegać na takich ładowarkach, gdzie to jest 50-50, czy będzie zajęte. Zwłaszcza, że dzisiaj przyjechaliśmy na zajętą ładowarkę, no akurat się udało, że ktoś odjechał, ale to wielokrotnie przyjeżdżam na zajętą ładowarkę, coś co 2-3 lata temu było abstrakcją, dziś staje się codziennością, a hubów ładowania niestety na razie nie przybywa. No są w planach, ale są w planach od dawna. Nawet jeśli tutaj pod Krakowem zmieniona była teraz ładowarka Greenwaya na 140, to jest fajnie, bo jest szybka, natomiast i tak dzieli moc, bo miałem sytuację teraz taką, dzieli moc, tak. że podjechało drugie auto i równiutko po 70 kW nam przydzieliło. No i teraz jedziemy taką wąską dróżką, moją standardową, testową. Patrzę, jak tutaj działają systemy utrzymania na pasie ruchu. Jeszcze żadne auto nie pojechało tędy dobrze. Wszystkie auta co robią? Wszystkie auta, jeśli w ogóle próbują tutaj utrzymać nas na pasie ruchu, to ustawiają nas na czołówkę na środku. Toyota nie podejmuje w ogóle prób i w sumie uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż takie udawanie, że próbuje jechać drogą, którą nie umie jechać. No bo nie umie. Też teraz było węziej na moście, to przez chwilę nas złapało. Obydwie krawędzie zauważyło, złapało. Natomiast teraz sygnalizuje, że widzi prawą, ale nie bierze wyzwania, żeby prowadzić przy prawej krawędzi. Teraz przejeżdżamy tu przez takie dziurki, boczne drogi. Jest to na pewno komfortowe zawieszenie, jędrne zawieszenie, natomiast potrafi po takim wpadnięciu w studzienkę przenosić jakieś takie wtórne drgania na karoserię. Nie wiem, czy masz też takie odczucie, czy to... Znaczy być może ja się przyzwyczaiłem, tego już nie czuję, natomiast nie zauważyłem tego jako jakąś wadę, która by mi uprzykrzała jazdę tym autem. Jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie, 53 km na godzinę średnia. Z uwagi na dzisiejsze korki, godzinę 55 czas jazdy, pozostały zasięg 289 km. I tu mamy jeszcze w historii, pokazuje nam zużycie 10,4 kWh. I to samo mamy tutaj przed sobą, 10,4 kWh, dystans 101 km, no to z uwagi na objazdy i 73% w akumulatorze jeszcze pozostało.
Także bardzo, bardzo fajne auto. I taką ciekawostkę mi tutaj Zbyszek powiedział. Jako zastępcze miał auto marki Premium, po czym przesiadł się do Toyoty i uważa, że Toyotą się lepiej jeździ. Z przyjemnością wróciłem do swojego auta, bo Audi miałem jako zastępcze dosyć długo, ale z miłą chęcią do swojej Toyotki wróciłem. Zużycie energii, przynajmniej tutaj w dół, akceptowalne. 10,4 to jest całkiem fajny wynik. A ja jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Trzymajcie się. I mi tu Zbyszek powiedział, że tutaj mamy 4 soczewki. Nie są to matrycowe światła, natomiast potrafią się selektywnie wygaszać.